Adrian postanowił rozmówić się z Ryżym. Podejrzewał, że gangster zdradził Koryntowi, że działał na jego zlecenie. Czego tu szukasz? Wsypałeś mnie przed Koryntem. O co ci chodzi? Powiedziałeś mu o naszych interesach, Jeszcze mnie nie po... tak? To dlaczego gościu węży i grozi mojemu ojcu? To nie jest mój problem. A właśnie, że twój. I trzymaj gębę na kurtkę, dobrze ci razem. Bo co? Bo mam na ciebie haka. Już stram w gacie. I słusznie, wiesz, ty masz dużo więcej do stracenia niż ja. Może niby co? A że niby to, że ja mogę dostać najwyżej zawiasę. U ciebie, przyjacielu, recydywka murowana. Polecisz na puszkę. To musisz, żebyś na tą puszkę ze mną nie poleciał, bo już stamtąd nie wrócisz. Morda w kołbeł, ty. Nie było co owijać bawełnę. Obaj wdepnęliśmy w to samo gówno. Musiałem się jakoś bronić, grałem twardo. Albo on, albo ja. Tego dnia Angelika przyszła do pracy bardzo zdenerwowana. Zbliżał się termin jej rozprawy rozwodowej. Spóźniłaś się. Wiem, przepraszam. Coś się stało? Byłam u Drozda w kancelarii. Coś nie tak? No nikogo nie ma. Nawet sekretarki, wszystko pozamykane na 4 spusty. Może wyjechał? No ale jak wyjechał przed sprawą rozwodową? Przecież byliśmy umówieni, mieliśmy omówić strategię. Co mam ci powiedzieć? Nie wiem, to twój znajomy. No ale nie jestem jego aniołem stróżem. Słuchaj, nie ma się co martwić na zapas. Idź się ogarnij, ja się zajmę klientem. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę panu pomóc? Chwila, zaraz znajdę. O, jest. A Jezu, co to jest? różne rzeczy nam tu ludzie znosili. Ale sztuczna szczęka? Naprawdę, czego to klienci nie wymyślą, żeby zarobić parę groszy? Nie zamknąłeś drzwi przed wyjazdem? Nie, no pewnie, że zamykałem. Co tu wchodź? Ty, co tu się stało? Patrz, okradli nas. Zobacz, telewizora nie ma. Wjeżdża laptopa. Rany, szaleństwo jakieś. Ty, i kasę nam bujnęli. Normalnie nie wierzę. Biżuterii też nie ma. Dobra, nie dotykaj niczego, bo zostawiasz odciski, no. Tu jest mnóstwo naszych odcisków, my tu mieszkamy. Dobra, dzwonię na policję. Po 3 tygodniach Karol został wypisany ze szpitala. Wrócił do domu w towarzystwie Kazimierza i Marty. Wszystko masz przygotowane. Idź połóż się i odpocznij. Nie, mama, co ja przez 3 tygodnie w szpitalu leżałem, daj mi. Co tak ładnie pachnie? Upiekłam twoje ulubione ciasto, a na obiad będzie pieczeń. O, to w końcu jakaś odmiana po tym szpitalnym żarciu. Idź połóż się, przyniosę ci później. Nie, mama, ja tu... Karol? Słuchaj się, mamusi. No, nie możesz się nadwyrężać. Lekarze ci zabronili. No Lek, no, jesteś jeszcze za słaby. Usiądź chociaż na chwilę. No, siadaj, siadaj. Że zostałem przegłosowany. Czekaj, pomogę ci. Bardzo okej? panu dziękuję. Że nas pan przywiózł i za wszystko. Nie, droga pani, niech mi pani nie dziękuję. To ja jestem dłużnikiem Karola. Do końca życia. On obronił moją kochaną córunię przed atakiem wariatki. Jestem z niego bardzo dumna. I słusznie, to wspaniały chłopak. Szefie, już szef mnie tak nie chwali, bo przecież się przyzwyczaję. To zostaniecie państwo na obiad, prawda? Bardzo chętnie, ale jestem poumawiany, mam sprawy na mieście.
To może chociaż kawa i ciasto. No nie, muszę naprawdę lecieć. Ale ja chętnie zostanę. Może się jeszcze przydam do czegoś Lolkowi. Do końca życia nie zapomnę Modemu, co zrobił dla Marty i dla nas wszystkich. Kto by się spodziewał, że z niego taki bohater? Cieszyłem się, że szef zmienił o mnie zdanie. No ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, jak Marta na mnie patrzyła, no i że cały czas przy mnie była. Przepraszam, ale nie możemy przyjąć takiego zastawu. No, jeżeli pan nie odbierze, to co my z tym zrobimy? No po prostu sprzedacie. Proste chyba, nie? No ale komu? Przecież to jest obrzydliwe. Pekunia nonolet, prawda? Co? Pieniądze nie śmierdzą. No. A to jest sztuczna szczęka. A w tej szczęce jest złoty ząb. A złoto jest przecież drogie, prawda? No może i tak, ale to przecież nie jest nawet pańska szczęka, co? No, moja nie. Teściowej. No ale jak pan mógł zabrać teściowej szczękę? Na szpitalu leży, jest nieprzytomna i tak jej nie potrzebuje. A jak wróci do domu, to co? Pielęgniarce trzeba będzie zapłacić, prawda? No to jak wyda pan pieniądze na pielęgniarkę, to nie będzie pan miał środków na wykup zastawu. No wiem, ale no nic lepszego nie miałem, tak? No, proszę pana, niech mi pan pomoże. Nie pan chociaż rzuci okiem, no. Cześć. Cześć. Widzę, że macie coraz ciekawszy asortyment. No pan nas tutaj przekonuje, że ubijemy na tym złoty interes. Chyba ugryziemy. Przepraszam pana. Mogę się prosić na kawę? No zależy, jakie masz wieści. Dobra, jak zawsze chyba. No z tym jak zawsze to trochę przesadziłeś. Chodź. Proszę pana, niech mi pan pomoże. Jakoś zbieram na te wykupienia, a w tej chwili, no co, no pod ścianą jestem, tak? Dobrze, spróbuję zrobić próbę kwasową, o ile się da. Ten Glina za często się tutaj kręcił. Ale tym razem przyszedł do Angeli. To mnie trochę uspokoiło. No i mogłem zająć się pracą. Może być? Wiesz co, może trochę wyżej. Czekaj. Co ty robisz? Chyba mi po prostu na tobie zależy. Ja wiem, ale Nie, Marta, ja nie chcę słyszeć żadnego ale. słuchaj, nie chcę, żebyś się angażował. To chyba trochę za późno. Uwierz mi, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ale mi się wydawało, że... Nie możemy być razem. No, chyba, że na mnie poczekasz. Jak to poczekasz? Wyjeżdżam za granicę. No, to był naprawdę bolesny cios. Już myślałem, że wszystko będzie dobrze, że to się ułoży, że będziemy z Martą razem. A tu taki numer. Darek przyszedł w sprawie więziennego Grypsu ze zleceniem zabójstwa, który Angelika wysłała do Jacka. Przenieśliśmy gościa do innego więzienia. Tego, który miał zginąć? Tak, więc możesz w końcu przestać się martwić. No nie wiem. Moim zdaniem to śmierdzi na kilometr. Cukier? Dzięki. Nikt się nie zorientuje, kto sypnął. A skąd ta pewność? Bo przenieśliśmy go do innego więzienia na czynności w zupełnie innej sprawie. Często to robimy i nie wzbudza żadnych podejrzeń. Ale że akurat teraz? Nie wiem, boję się. Niepotrzebnie. Uwierz mi, ale naprawdę wszystko jest pod kontrolą. A co z Jackiem? Dowiozą go na rozprawę rozwodową? Sam przyjedzie. Dostanie jednodniową przepustkę. Idziemy? Nie byłam za bardzo przekonana co do tych zapewnień Darka. Mafijne zbiry mają wtyki wszędzie. No niestety nie mogę go zważyć, żeby dokonać pełnej wyceny. Musiałbym zniszczyć szczękę. Nie sądziłem, że to przyjmiecie. Makabryczny zostaw, co? Brr. Jak jakiś gadżet z filmu grozy. No bez przesady. To jest tylko sztuczna szczęka mojej mamusi. Mogę obejrzeć? No jasne. Cholera. Dobra, nie zda razem, ja już to sprzątam. Ale daj spokój! Tu macie jakieś ścierki chyba, tak? Aha, i drugą kawę ci zrobię. Nie rób sobie problemu. Daj. Trzymaj. Nie lubię, jak mi się obcy po lombardzie kręcą. Ja już szczególnie nie potrzebowałem, żeby mi się kręcił tamten policjant.
Nie mogę ściereczki żadnej znaleźć. No ale już wytarłam wszystko ręcznikiem papierowym, wyluzuj, mówiłam ci. Nie no, przepraszam, po prostu, wiesz, takie zbyt narwane ruchy. Chyba choroba zawodowa. Po prostu nerwica. Na szczęście jeszcze nie. Raczej gapiostwo. Dobra, będę leciał, cześć. Cześć. Zaczynałam lubić tego Glinę. Czasem za dużo się wtrącał, ale można było na niego liczyć. W sumie był w porządku. Daj to do laboratorium. Niech ściągną odciski palców. Na kiedy? Na wczoraj. A po przerwie klientka zastawia cenną biżuterię. Łącznie z zegarkami za wszystko mogę pani dać 7 000. Tylko tyle? Mariusz obezwładnia policjantów. Pusto! Ty rzucaj! Rzucaj, bo go Wiesz, że to zrobię, nie mam nic do stracenia, rzucaj. Iza w tajemnicy przed mężem spłaca dług wierzycielowi. Za 2 tygodnie druga część, tak? Tak. Kazimierz i Angelika poznają prawdziwą tożsamość Mariusza. Pracuje u nas od 8 lat. Jest moją prawą ręką. Jest też mistrzem kamuflażu. Angelika wraz z córką udają się na rozprawę rozwodową. Proszę cię, daj mi szansę. Nie widzisz, że się staram? Kocham was. Przed przerwą Radek i Iza odkrywają, że ich mieszkanie zostało okradzione. Lolek zostaje wypisany ze szpitala i wraca do domu. Marta wyznaje Lolkowi, że wyjeżdża za granicę. Policjant Darek potajemnie zabiera kubek, z którego pił kawę Mariusz. Chce ściągnąć z niego odciski palców. Policjanci wezwani przez Radosława dokonali oględzin po włamaniu i spisali protokół strat. My już się na nic nie przydamy, ale prosimy niczego nie dotykać do przyjazdu techników kryminalnych. A kiedy przyjadą? Trudno powiedzieć. Oni mają zawsze pełne ręce roboty. Ale spokojnie przyjadą na pewno. Macie może państwo zdjęcia tych kradzionych rzeczy? Zresztą jak kupowałem ten sprzęt, to się cieszyłem jak dzieciak, więc mam mnóstwo zdjęć. Gorzej z biżuterią. Też się znajdą. Robiłem je dosyć sporo, przecież cię dużo fotografowałem. Świetnie, proszę też przekazać technikom, jak przyjadą. Dobra. Dobrze, dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, słuchaj, to musiał być na pewno ktoś u nas znał. Nie przesadzaj. Często zdarzają się włamania na chybił trafił. Ale na pewno musieli nas obserwować. Słuchaj, przecież to są straty na, nie wiem, no na kilka tysięcy, jak i na kilkadziesiąt. Cała moja biżuteria. No właśnie. A jeszcze tak, moje zegarki. Kurczę, nawet nie wspomnę o elektronice. Przecież to jakiś koszmar. Dobrze, że jesteśmy ubezpieczeni. Dobra, wiesz co, trzeba zadzwonić do tej Brygidy, tej od ubezpieczeń. Przynajmniej to jest znajoma, to może, nie wiem, szybciej kasę dostaniemy. Halo, Brygida? Mam do ciebie sprawę. Potrzebujemy twojej pomocy. Dzień dobry. Mam trochę biżuterii. Skupujecie? Jak najbardziej. Dużo tego. Ładne. No to proszę, to wszystko może być pani. No chyba raczej mnie nie stać. No, na pierwszy rzut oka wyglądają na cenne. A ile mogę za to dostać? Muszę zrobić próbę kwasową, wycenić szlachetność kamieni. Ale myślę, że 2-3 tysiące. No to za mało. Tutaj są markowe zegarki, same w sobie warte dużo więcej. No tak, ale używane, a ja pod zastaw nie mogę dać więcej. Ale ja chcę sprzedać, nie zastawić. A nie szkoda? Nie. Zmieniam swoje życie i pozbywam się starych drobiazgów. Ale chcę za nie dobrą cenę, bo mam zamiar podróżować.
Dobrze, to ja muszę zrobić dokładną wycenę. To chwilę potrwa, dobrze? Do widzenia. Do widzenia. Jeśli klient chce sprzedać, a nie zastawić towar, trzeba być bardzo ostrożnym. Ta biżuteria była atrakcyjna, ale musiałem mieć pewność co do jej autentyczności. Marta wróciła od Karola wyraźnie spięta. Czekała ją trudna rozmowa z rodzicami. Cześć. Martusia, co ty masz taką poważną minę? Coś nie tak z Lolkiem? Nie, z Lolkiem wszystko w porządku. Jest słaby, ale czuję się coraz lepiej. No to czym się martwisz? Może zjesz kawałek ciasta, co? Nie, dzięki mamuś. Nie martwię się, tylko muszę z wami porozmawiać. To jest bardzo ważne. Tak? No to mów, bo się zaczynam już denerwować. Co się stało? Ja wyjeżdżam. I to już za kilka dni. Co ty mówisz, dokąd? Zaraz, nie rozumiem. A studia? Właśnie na studia. Jedę na wymianę studencką do Hiszpanii. No i co, dopiero teraz nam o tym mówisz? Martusia, coś ty znowu wymyśliła. Marta zawsze była moją małą córeczką. A teraz miałem tak po prostu pozwolić jej pojechać gdzieś w świat? Nie wyobrażałem sobie tego. No i? Łącznie z zegarkami za wszystko mogę pani dać 7 000. Tylko tyle? Może pani to wystawić na aukcjach internetowych. Na pewno znajdą się chętni. Na pewno dostanie pani wtedy więcej. Ale to potrwa, a ja nie mam czasu. Tak to właśnie działa. Czas to pieniądz, a pieniądz to czas. No trudno. Chcę się tego pozbyć jak najszybciej, bo te rzeczy źle mi się kojarzą. No to ja przygotuję umowę sprzedaży. Biżuteria była autentyczna i sporo warta. Musiałem jednak myśleć o zysku lombardu. Jeżeli klient się spieszy, to i tak sprzeda towar poniżej wartości. Nie było sensu przepłacać. Zapisałam się na ten program wymiany już kilka miesięcy temu. No ale wtedy się nie dostałam. Dlatego nic wam nie mówiłam. No ale co się teraz nagle stało? Ktoś zrezygnował. No i ja wskoczyłam na to jedno miejsce. No, na jak długo ten wyjazd? Na jeden semestr. To jest naprawdę świetna sprawa. Mogę podszkolić język i poznać nowych ludzi, inną kulturę. Marta, ale takich decyzji nie podejmuje się tak bez zastanowienia. Tatusie, naprawdę się wahałam. Nie wiedziałam, czy wyjeżdżać tak nagle, ale po tym wszystkim, co się ostatnio wydarzyło, czuję, że potrzebuję odpocząć. Przemyśleć kilka spraw. O niektórych zapomnieć. No właśnie. To mi wygląda na ucieczkę. Taki szok pourazowy. Ja się nie zgadzam na ten wyjazd. Aj, Kazimierz. A ja myślę, że Marta wie, co robi. Dzięki, mamuś. Wiem, co robię i podjęłam już decyzję. Nie zmienię zdania, tatuś. Byłem wściekły na Beatę, że nie stanęła po mojej stronie. Nagle stała się sojuszniczką Marty, chociaż zawsze się jej czepiała. Mariusz i Angelika od samego rana zamieszczali w internecie ogłoszenia o sprzedaży biżuterii, którą kupili od Brygidy. Ale ładne. Bardzo ładnie wyglądasz w tym. Powinnaś nosić na co dzień. Co ty, nie mam kasy. Pewnie jeszcze długo nie będę miała. Ciekawe, czy w ogóle kiedykolwiek będę mogła sobie tak beztrosko żyć. Po to, żeby nosić drogą biżuterię? Są ważniejsze sprawy. Jakie na przykład? Cześć. 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 Co jest? Tylko nie mów, że coś poszło nie tak. Spokojnie, my dzisiaj w zupełnie innej sprawie. Poznajecie? Tego się nie spodziewałem. Nie tak szybko.
Czułem, że zagrożenie było blisko, ale musiałem zachować zimną krew. Rano Marta postanowiła jak najwcześniej pojechać na uczelnię, żeby pozałatwiać sprawy związane z wyjazdem. A gdzie ty się tak wcześnie wybierasz? Muszę pójść do dziekanatu i podpisać jeszcze kilka dokumentów związanych z wyjazdem. I co? Nie masz zamiaru zmienić zdania? Nie, tatuś. A wrócisz na obiad? Wiesz co, muszę kupić jeszcze kilka rzeczy. Trochę mi to zajmie. Nie czekajcie na mnie. Lecę, pa. Pa. Ten wyjazd to jest zły pomysł. Martwię się o nią. Ten wyjazd to dla niej szansa. Beatka, o czym ty mówisz? Ona powinna porozmawiać z jakimś psychologiem, a nie uciekać przed depresją za granicę. Ja wiem, że ona ostatnio dużo przeszła, ale to silna dziewczyna. No przecież to twoja córka. Silne dziewczyny nie uciekają. Radzą sobie z problemami na miejscu. A ja to widzę inaczej. Tak? Co masz na myśli? Nie zawsze trzeba zmagać się na siłę z losem. Po prostu. Nieraz trzeba się wycofać, żeby złapać dystans. Zobaczysz, ten wyjazd dobrze jej zrobi. Zresztą, kochanie, nam też. Nie wiem, może. Nie byłem przekonany do tego, co mówiła Beata. Ale z drugiej strony wiedziałem, że nie mogę zatrzymać Marty przy sobie na zawsze. Kiedyś musiała się wyrwać z tej złotej klatki. Wiem, że tu był. W jego rzeczach znaleźliśmy paragon za komórkę. I okazało się, że jest z tego Lombardu. To możliwe. Coś więcej? No, klient jakich wielu. A zapamiętałaś jakieś konkrety? Nie. Tylko tak wypytywał jak ty. O co? O nas, o Lombard. No ale w końcu sobie poszedł i już więcej go nie widzieliśmy. A ty? Zauważyłeś coś szczególnego? Nie było mnie wtedy w pracy. A czemu go szukacie? Miał wypadek. Trafił do szpitala. I tego samego dnia zniknął. A z tego co wiem, ciebie też wtedy widziano w szpitalu. Ale o co chodzi? Przecież to jest miejsce publiczne. Możliwe. Tylko że ja nie wierzę w przypadki. Darek, o co ci chodzi? Ząb mnie bolał. Z grubsza sprawa, jakieś zapalenie czy coś. Mam kumpla chirurga szczękowego, który zrobił mi wszystkie badania. Mogę je zobaczyć? Ale co, ty go o coś podejrzewasz? Co z tobą? Rutynowe czynności. Co z tymi badaniami? Nie mam ich przy sobie. Nie szkodzi. Możemy pojechać. Słuchaj, jestem w pracy, nigdzie się stąd nie ruszam. Jutro wam przywiozę. Jedziemy teraz. I to był właśnie ten moment. Koniec spokojnego życia. Musiałem się tylko z tego tak wyplątać, żeby nikt nie ucierpiał. Nie chciałem nikomu zrobić krzywdy. Zdążyłam polubić tego Darka, a on odstawił taki numer. Nie podobało mi się, że traktował Mariusza jak podejrzanego. Kto jak kto, ale Mariusz to jest naprawdę porządny facet. Do Izy i Radosława przyszła ich koleżanka, agentka firmy ubezpieczeniowej. Cześć. I co mówi policja? A co mogli powiedzieć? Że raczej już pewnie wszystko rozsprzedane i nie ma szans, żeby odzyskać te fanty, no. Kurczę, no. Szkoda. No. Ale na szczęście wasza polisa obejmuje takie sytuacje. Odzyskacie pieniądze. No na to liczymy. Tylko musicie wypełnić odpowiednie wnioski. Ja już się potem wszystkim zajmę i będzie dobrze. Dobra, wiesz co, ja muszę lecieć do pracy. Zajmie się tym sama... Jasne, poradzę sobie. Dobra. Ale tylko podpisz się jeszcze. Dobra, słuchaj, to ja podpiszę. To już wypełnicie, to będzie od razu szybciej, przynajmniej z kasą. Trzymaj się, kochani. Pa. Masz kasę? Mam. 12 000. Pozbyłam się rzeczy w lombardach, w jednych elektronika, w drugich biżuteria. Sprzedałaś czy zostawiłaś? No jasne, że sprzedałam. I potrąciłam sobie 20%, tak jak się umawiałyśmy. Dzięki.
Darek był nieugięty i zażądał od Mariusza, żeby pojechał z nim do domu i pokazał wyniki badań. Panowie, to może ja swoim samochodem za wami od razu pojadę, co? Nie, jedziemy naszym. Ale o co wam chodzi? Nic, śledztwo prowadzimy. Co, ja jestem podejrzany? Pusto! Ty rzucaj! Rzucaj, bo go Wiesz, że to zrobię, nie mam nic do stracenia, rzucaj. Rzucaj, jak powiedziałem. Kopnij. Wyciągnij kajdanki. Szykuj się. Nie tak, tyłem. Nie wywiniesz się z tego. Pójdź na współpracę. Zamknij się. Szefie, coś dziwnego się stało. No właśnie nie... Przepraszam na chwilę. Nie chciałem zrobić temu gliniarzowi krzywdy. Ale nie zawahałbym się, gdyby się stawiał. On o tym wiedział. Musiał się już zorientować, kim jestem. Jezu, co się stało? Dzwoń po policję. Przecież ty jesteś z policji. Dzwoń, Później mnie rozkuje. Byłam w takim szoku, że zaniemówiłam. Czyżby Mariusz go tak załatwił? To nie mogło być prawda. Przecież Mariusz to jest porządny facet. Iza spotkała się w osiedlowej kawiarni ze swoim wierzycielem, żeby spłacić część długu. Tu jest połowa całej kwoty. Tak jak obiecałam. Zgadza się. To co? Za 2 tygodnie druga część, tak? Tak. Ja wszystko spłacę. Obiecuję. No, mam taką nadzieję. Mam tylko prośbę, żeby pan nie przesyłał zawiadomień do domu, A czemu? bo nie chcę. A, rozumiem. Obawia się pani męża, tak? Może o niczym nie wie. No wie pani, nie wiem, czy tak mogę, bo obowiązują mi pewne procedury. Tak, wysyłam do pani zawiadomienie, a później pani powie, że pani nie wiedziała. Ale pan widzi przecież, że ja się staram. Niech mi pan pójdzie na rękę. Proszę. No dobrze, ale pod jednym warunkiem. Że będzie pani systematycznie wszystko spłacać, gdzie się pani wywiąże. Tak. W przeciwnym razie przyjadę do pani osobiście. A teraz możemy się umówić, że po prostu będę do pani dzwonił. Dziękuję, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Policja prowadziła szeroko zakrojoną akcję poszukiwań Mariusza. Jeden z patroli natrafił na samochód, którym Mariusz odjechał sprzed Lombardu. To nie jest to auto, o którym mówili przez radio? Wiesz co, nie wiem, sprawdźmy to. Zero 091. Przepraszam, 00. Mamy chyba samochód podejrzanego. Co mamy zrobić? Zaraz wam wyślę wsparcie. Koleś musi być gdzieś niedaleko, może być uzbrojony, uważajcie. Dobra, przyjąłem, dzięki. No, musimy poczekać na wsparcie. Czekamy. Angelika była wstrząśnięta sytuacją. Zadzwoniła po Kazimierza, który przyjechał najszybciej jak mógł. Angela, co z Mariuszem? No mów. Zwiał. Jak to zwiał? Niby dlaczego? O co tu chodzi? Mariusz to były oficer wywiadu wojskowego. Jak to? I tak naprawdę nazywa się Wiktor Rajczak. Nie, to niemożliwe, no przecież znamy go tyle lat, nie? I nie tylko was szukał. Obecnie szukają go polskie służby, rosyjskie i przede wszystkim ruska mafia. Ruska mafia? Ale dlaczego? Ulotnił się z transportem broni. Karabiny, amunicja, w sumie cały arsenał. Nie, proszę pana, to niemożliwe. Mariusz? Pan się musiał pomylić. Angela, ty to słyszysz? Mariusz obezwładnił 2 policjantów. Praktycznie na moich oczach. Co ty opowiadasz? Zaskoczył nas. Niestety. Nie no, to taki porządny, spokojny człowiek, no. Pracuje u nas od 8 lat. Jest moją prawą ręką. Jest też mistrzem kamuflażu.
I w sumie ukrywa się od ponad 11 lat. Znalazł sobie u nas bezpieczny azyl. Nie mogę w to uwierzyć. No. Co za czasy. Nikomu nie można ufać. Przez te 8 lat Mariusz był wzorowym pracownikiem i złego słowa bym na niego nie powiedział. A tu coś takiego. Pan Kazimierz był załamany. Ja zresztą też. Nie było żadnych wątpliwości. Mariusz nas wszystkich oszukał. Źle mi z tym było, no ale w sumie nie zrobił nam żadnej krzywdy. Sensacyjne wieści na temat Mariusza bardzo szybko rozeszły się po mieście. Następnego dnia Lombard odwiedził zaciekawiony Ziutek. Panie Adrianku, niech pan zdradzi rąbka tajemnicy. Jakiego rąbka, no? Mariusz po prostu nie był tym, za kogo go wszyscy brali. Cała filozofia. I kto by pomyślał, że z niego taki tajnos agentos? A taki przecież z niego był porządny chłop, no. Taki porządny. Był i się zmył. Nie będę w sądzie mówiła to, co ty chcesz. Masz mówić tylko prawdę. No właśnie, dlatego o tacie nic złego nie powiem. Zostań tu. Hej, poczekaj, ty nie miałeś być w sądzie na rozprawie? No tak, mam za godzinę rozprawy, ale nie ma mojego prawnika, nie mogę się do niego dodzwonić. No i co teraz? No jak zwykle muszę sobie radzić sama. Na szczęście mam kopię dokumentów w szafce w socjalu. Na kogo pani Angelika jest taka wściekła? Ziutek, kobitka ma po prostu swoje sprawy. Daj jej spokój, dobrze? No dobra, no wiem, no. A wie pan, że ja lubię ostre kobitki. Tak, moja Grażynka. Ziutek, ty już się... Dynamit, nie kobita, no. Ty już się nie rozpędzaj, dziecko jest. Idziemy. Stres zjadał mnie przed tą rozprawą. Zupełnie nie pomyślałam, że Marysia też się może denerwować. Jej upór i brak zrozumienia doprowadzały mnie do szału. Ziutek, my tutaj jabłoni nie sprzedajemy. Co cię znowu sprowadza? Masz jakiś interes dzisiaj, czy co? Nie, nic nie mam, no. Ale suszy mnie jak rybkę na patelni. Panie Adrianku, pożyczyłby pan mnie chociaż dyszkę, no. No, ojej, no ulotki mogę poroznosić, podłogi pozmywać, no. No coś przynajmniej bym zrobił, może i bym zarobił, no. Nie ma mowy. Nie masz biznesu, nie ma interesu. Ale tylko dyszkę, no. Panie Adrianku. Ziutek, nie. Nie, to nie, no. Idę zobaczyć, czy nie mam je gdzie indziej. Cześć. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Chcielibyśmy zobaczyć biżuterię i zegarki, które wystawiliście w internecie. Które zegarki, którą biżuterię, bo mamy tego od metra. Tak. No i co z tym? Są kradzione. Ale skąd ta pewność? Tutaj ma pan naszyjnik, tutaj kolczyki. Takie same, jak wystawiliście w internecie. A tutaj jeszcze zegarki. Dobrze, zapraszam panów do biura. Tutaj. No jak nie urok, to sraczka. Lolek dziabnięty, Mariusz nawiał, Angela miała jak zwykle problemy z mężem, a do tego jeszcze ten trefny towar. No i rób tu człowieku biznesy. Dobry. Dzień dobry. Mógłby pan chwilkę poczekać? Mam teraz sprawę ważną. Dzięki. Panie, długo jeszcze? Proszę pana, un momento, sekundka, zaraz do pana przyjdę. Nie, tam nie mam czasu, idę do konkurencji. No i widzicie, no, nie możecie przyjść po godzinach? Nie. O, to jest ta kobieta, która sprzedała nam sprzęt. Zaraz wam wydrukuję zrzut ekranu. Chyba to wam wystarczy, prawda? Powinno. Zdjęcie jest wyraźne. Znajdziemy ją, ale niestety to nie wszystko. No co, przecież macie wyraźne zdjęcie, no tak czy nie? Muszę zabezpieczyć wszystko, co ta kobieta wam sprzedała. I proszę nie protestować, zna pan procedury. No dobrze, no okej. Nie miałem wyjścia. Musiałem wydać towar, no. Byliśmy ugotowani, bo wyjaśnienie sprawy mogło potrwać nawet kilka miesięcy, a i tak nie było pewności, że odzyskamy kasę. Karol po powrocie ze szpitala czuł się coraz lepiej i powoli wracał do zdrowia. Po co stałeś? Zaraz obiad bym ci przyniosła na górę. Musisz leżeć. Mamo, ja ciągle tylko leżę i leżę, no. Muszę się przejść. Nie ma mowy, jesteś jeszcze za słaby.
Mamuś, ja się świetnie czuję, tak? Naprawdę. Poza tym świeże powietrze dobrze mi zrobi. W takim razie idę z tobą. Nie, ja muszę iść sam. Sam? A dokąd ty chcesz iść sam, synu, co? Muszę się pożegnać z Martą. To zadzwoń do niej. Przecież to kawał drogi. Ona nie odbiera ode mnie telefonu i nie odpisuje na wiadomości. Ja się chcę z nią zobaczyć. Nie wygłupiaj się, zaszkodzisz sobie. Spokojnie. Ja naprawdę muszę się z nią pożegnać. Nie mogłem pozwolić, żeby wyjechała, nie wiedząc, jaka jest dla mnie ważna. Musiałem się z nią spotkać. Za wszelką cenę. Policjanci prowadzący śledztwo przyszli do Izy i Radosława, żeby opowiedzieć o postępach w sprawie i ustalić dalsze szczegóły. Mamy dla państwa dobre wiadomości. Udało nam się namierzyć i odzyskać część państwa kosztowności. O, to super. Naprawdę? Słyszałaś? To fantastycznie. No, znaleźliśmy pani biżuterię. Patrz, widzisz? A mówiłem, że w Polsce policja słabo działa. Brawo, panowie. No, to moje. Zobacz, i moje zegarki. A jak to znaleźliście? Państwa rzeczy były w Lombardzie. Sprzedała je tam kobieta. Już pokazuję. Znacie ją? Ty, no przecież to jest Brygida. Znacie ją? No to jest nasza koleżanka, przyjaciółka. Jak to jest możliwe? Często tak jest, że sprawcą jest osoba bliska. Kurczę, no zobacz, no teraz to już nikomu nie można ufać. Iza natychmiast skontaktowała się ze swoją koleżanką, by ją ostrzec przed wizytą policjantów. Obie były przestraszone sytuacją, w którą się wpakowały. Ja nie będę sama za to odpowiadać. Zrobiłyśmy to razem i to był twój pomysł. A teraz trzeba się przyznać. Poczekaj. Musimy działać spokojnie. Spokojnie? Przecież ja stracę pracę, licencję, pójdę siedzieć, no, a wszystko przez ciebie. Ale jak wykupimy resztę rzeczy z lombardów i zwrócimy pieniądze? Ale co nam to da? Przecież policja ma zdjęcia biżuterii i wiedzą, że to ja. Ale jak wykupimy te rzeczy, to odpowiedzialność będzie mniejsza. A masz kasę? No nie, ale gdybyś wzięła chwilówkę. Ja? Dlaczego ja? Jak wykupimy te rzeczy, to potem powiemy na policji, że je gdzieś znalazłyśmy Ale Iza, no co ty pieprzysz, no? Przecież nikt nam w to nie uwierzy. Trzeba się przyznać, że sama się okradłaś, a ja ci w tym pomogłam. Nie będziemy dalej w to brnąć. Przestań, przecież ja nie miałam wyjścia. Może, ale przy okazji mnie też nieźle wrobiłaś. A ty nie bądź taka święta. Zrobiłaś to dla kasy. No bo byłam głupia. A teraz trzeba się przyznać. Brygida. Angelika z Marysią przyjechały do sądu na rozprawę rozwodową. Przed budynkiem czekał na nie Jacek. Cześć, skarbie. Kwiaty ci kupiłem. Proszę cię, weź je. Mamo. A to, kochanie, dla ciebie. Wow, ale fajne, super są. Dzięki. Angela, po co nam ten rozwód? Przecież to nas zniszczy, wiesz o tym. Proszę cię, daj mi szansę. Nie widzisz, że się staram? Kocham was. Nie chcę o tym rozmawiać, chodźmy. Myślałam, że mi serce pęknie. Ale słyszałam to wszystko już nie raz. Były kwiaty, przeprosiny. Ale tym razem nie mogłam się ugiąć. Iza i Brygida nie miały już wyjścia. Najpierw postanowiły przyznać się mężowi Izy. A co ta złodziejka tutaj robi? Radziu, to nie tak, ja ci wszystko wytłumaczę. Dobra, nie ma co tłumaczyć, dzwonię na policję. W ogóle jak mogłaś, dziewczyno? Nie, to nie jej wina. Ona to co? zrobiła na moją prośbę. Co? Bo ja nabrałam pożyczek. Jak to pożyczek? No jakoś tak wyszło, że ostatnio za dużo trochę kupowałam. No zaraz, no zawsze mi mówiłaś, że te wszystkie rzeczy to są albo z jakiejś promocji, albo z, nie wiem, z wyprzedaży. Przepraszam. No szak mnie zaraz trafi. To ja haruję jak wół, a to nas pakujesz w jakieś, nie wiem, długi? No przepraszam.
Wiem, że to był błąd. Błąd, dziewczyno, ty nas wpakowałaś w niesamowite problemy i tyle. Okradłaś nas, dziewczyno. Myślałam, że policja pokryje straty. Bo taki miałyśmy plan, żeby podwójnie zarobić. Ja miałam sprzedać rzeczy, a potem chciałyśmy, żebym pomogła z kasą z ubezpieczenia. Kompletnie wam odwaliło. Przecież to jest fałszowanie dokumentów. Przecież ty pogrążysz nie tylko nas, ale zresztą Brygidę też. Wybaczcie mi. Dobra, trzeba jechać na policję i to wszystko wyjaśnić, może załagodzi sprawę i tyle. Dobra, wstawaj, dziewczyno, nie rycz, bo teraz to musimy wytłumaczyć to razem. Już, i to we trójkę. Dawaj. Już. Zobaczymy, co na komendzie akurat nam powiedzą. Marta postawiła na swoim. Kazimierz z żoną odwożą ją na lotnisko. Tato, zatrzymaj się proszę. Co? Chciałaś tak wyjechać bez pożegnania? Myślałam, że tak będzie łatwiej. Wiesz, bałam się po prostu, że jak przyjdę się z tobą pożegnać, to już nie wyjadę. Marta, ja chciałem tylko powiedzieć, że ja cię kocham. Lolek, nie możesz mi tego utrudniać. Ja nic nie chcę utrudniać, po prostu pojedź do tej Hiszpanii i wróć do mnie. Kaziu! Na szczęście nic nie poradzisz. Wrócę. Obiecuję. Rozprawa nie przebiegła po myśli Angeliki. Sąd uznał, że małżonkowie powinni podjąć próbę pojednania. To było na pokaz, prawda? Kwiaty, spinki dla małej. Kochający tatuś, co? Mamo, nie mów tak. Angelika, ja was naprawdę kocham najbardziej na świecie i błagam cię, daj mi szansę. No właśnie, mamo, zobaczysz, będzie fajnie. Chyba musisz już iść. Nie możesz się spóźnić do więzienia. Tatuś, zostań jeszcze. Kochanie, mamusia ma rację. Ja przepustkę dostałem tylko na rozprawę. Chodź tu do mnie. Marysia, Jeszcze chwila. Marysia, idziemy. Maria! Kochanie, błagam cię, otwórz oczy, kochanie! Błagam cię, Angela. Błagam cię, kochanie, nie. Błagam, nie. Błagam cię, kochanie. Mamo! Kochanie, błagam cię. Nie. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.